Siemanko, Misiek z tej strony, przed nami iPhone 6s, który utknął w trybie Device Firmware Update, nie można go z niego wyprowadzić. Chcemy odzyskać dane. Jak widzimy tutaj pobór prądu jest na zasilaczu około 100 mA. Teraz demontaż wyświetlacza za pomocą urządzenia RS50 firmy Refox. Używamy narzędzia RS50, delikatnie podważamy wyświetlacz, następnie przy pomocy stacji lutowniczej typu Hotter podgrzewamy ramkę dookoła ekranu w temperaturze około 150 stopni Celsjusza z nawiewem około 100. Stopniowo i ostrożnie odseparujemy wyświetlacz od korpusu, obracając śrubę, delikatnie kręcąc, tak żeby nie uszkodzić wyświetlacza, i cały czas pracujemy sobie podważakami. Jak widzimy, on powoli już będzie nam odchodził. Teraz tak. Odkręcamy wszystkie śruby, odpinamy baterię. Następnie tak, podłączamy zewnętrzne zasilanie. Podpinamy zewnętrzne zasilanie laboratoryjne bezpośrednio w miejscu złącza baterii. Procedura ta ma na celu wyeliminowanie problemu z baterią, który może powodować wejście urządzenia w tryb Device Firmware Update. Napięcie, które mamy ustawione, to jest 4,2 V, prąd 3 A. Teraz spróbuję uruchomić telefon. Czekamy chwilę. Zmieniam teraz parametry wyświetlania zasilaczu. Jak widzimy, prąd jest bardzo niski i urządzenie jest nadal w trybie Device Firmware Update. Odpinamy wyświetlacz. I będziemy się teraz przygotowywali, żebyśmy mogli wyjąć płytę główną. Musimy pamiętać o tym, że każda z tych śrub, która jest przykręcona, która tak naprawdę mocuje płytę główną, ma swoje miejsce. Jeżeli wkręcimy nieodpowiednią śrubę w nieodpowiednie miejsce, spowoduje nam to usterkę, która się nazywa screw damage. Czyli tak naprawdę przewiercimy dwie warstwy płyty. No i tym sposobem możemy zrobić zwarcie. Tutaj sobie wykorzystałem matę magnetyczną, gdzie sobie układam w kolejności wszystkie śrubki. Odkręcamy, segregujemy te śruby, żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu dana śruba była. Trochę tych śrubek jest, także musimy uważać. Dużo jest tych blaszek, które są podłączone do tej płyty głównej. Teraz będę wyjmował kamerę główną. Jak widać w lewym rogu na mikroskopie. Wyjmujemy płytę po to, żeby sprawdzić, czy tak naprawdę nie jest jakiś element na płycie uszkodzony. W tym przypadku, czy któryś z tych elementów się grzeje. Tutaj diagnozowałem na początku i chcę wyeliminować, że układ TriStar, czyli układ U2, nie jest uszkodzony.
Teraz tak, płyta jest wkręcona w holder i będziemy zdejmowali termopad, który osłania tak naprawdę układy i też odbiera ciepło i oddaje to ciepło do korpusu obudowy telefonu. Nagrzewamy 150 stopni Celsjusza, nawiew tutaj jest 106 i pensetą delikatnie podważamy ten termopad, tak żeby go nie uszkodzić. On już powoli nam zaczyna odchodzić od płyty głównej i zdejmujemy go. I teraz tak, mamy dostęp już do układów, jak widzimy tutaj pod mikroskopem. Tutaj pokazuje termopad. Teraz tak, szybko przechodzimy sobie teraz na termowizję, kamerę termowizyjną. Podłączamy zasilanie, napięcie 4,2 V, prąd około 3 A. Podpięta jest tasiemka z włącznikiem do płyty głównej. Uruchamiamy płytę główną. I teraz tak, sprawdzamy każdą stronę płyty głównej, czy któryś z elementów się grzeje. Jak widzimy, z jednej strony nic się nie grzeje i od strony karty SIM tak samo. Nie ma żadnego miejsca, w którym był efekt ciepła widoczny. Czyli generalnie nie ma żadnego zwarcia, jak widać tutaj na kamerze termowizyjnej. Czyli tak, mamy tak, bateria jest sprawna, czyli nie powoduje efektu Device Firmware Update i tak samo płyta nie generuje ciepła. Teraz tak, przeszliśmy szybko sobie tutaj na schemat, na board view iPhone'a 6s, szukamy sobie układu U2 TriStar. Jak widzimy, namierzyliśmy ten układ i zobaczymy sobie, czy generuje on napięcia nam. Zaraz przejdziemy na schemat. I teraz tak, powinien on generować napięcie 3 V oraz 1,8 V napięcie SDRAM. Zaraz sobie zrobimy pomiary, czy są te napięcia tak naprawdę generowane. Tutaj mamy cały schemat tego układu U4500. Za co on jest odpowiedzialny i co generuje. I teraz tak, na tym kondensatorze będziemy sobie mierzyli napięcie 1,8 V, to jest SDRAM. A na drugim kondensatorze C4500 będziemy sobie mierzyli napięcie 3 V. Teraz na szybko jeszcze sprawdzam kondensatory przy pamięci NAND. Czy nie ma tutaj żadnego kondensatora zwartego tak naprawdę do masy. Jak widać, wszystkie kondensatory są ok. Sprawdzam jeszcze z drugiej strony, tego nie widać jest. Tak, i teraz przechodzimy sobie na układ TriStar i mierzymy te napięcia, które były pokazane na schemacie. Tutaj mamy około 3 V, czyli jest to poprawne napięcie generowane, bo zawsze musimy pamiętać, że jest tolerancja i na tym drugim kondensatorze będziemy mieli zaraz pomiar. I mamy 1,7 V, czyli to też jest poprawne napięcie tak naprawdę.
Teraz tak, składamy telefon. Wszystkie śruby muszą trafić w swoje miejsca tak naprawdę. Ten proces jest przyspieszony. Jak widzimy, tutaj jest też kaptonem zabezpieczony konektor baterii, tak żebyśmy gdzieś nie zrobili zwarcia. I składamy sobie płytę główną. Na tym etapie już wiemy, że płyta główna jest sprawna i problem leży po stronie oprogramowania. Za chwilkę przejdziemy sobie do oprogramowania FreeTools, które pozwoli nam zrobić update do oprogramowania bez usunięcia danych klienta. Tylko musimy zawsze pamiętać o tym, że nie jest to 100% pewność, że update do oprogramowania nie usunie nam danych. Także informujemy o tym osobę, że takie kroki będą podjęte. Tutaj tak bardzo szybko składamy, jak widać. No i mamy telefon jest w trybie Device Firmware Update, odpalony mamy oprogramowanie FreeTools. Ściągamy sobie oprogramowanie dedykowane do tego iPhone'a. Zaznaczamy sobie Retain User Data, czyli pozostawiamy nienaruszone dane na telefonie, a chcemy zrobić update z naprawieniem oprogramowania tak naprawdę. No i teraz oprogramowanie oczywiście się ściąga. Jest to proces około 25 minut, w zależności jak szybkie łącze też mamy. I zaraz przejdziemy do flashowania telefonu bez usunięcia danych. Chwilkę czekamy, po prostu musi się to oprogramowanie po prostu ściągnąć. Tutaj widzimy, oprogramowanie nam się ściągnęło. Teraz jest flashowanie telefonu i wszystko zakończyło się powodzeniem. I teraz tak, przyciskamy sobie przycisk początku. Jak widzimy, pojawił nam się PIN i mamy teraz tak, dostęp mamy do wszystkich zdjęć, które były tutaj na telefonie. Tak naprawdę jest ich 1681. Także wszystkie dane trafiły tak naprawdę do klienta, także wszystko jest ok. Także dziękuję serdecznie Wam za uwagę i pozdrawiam serdecznie, Misiek.